Witam serdecznie w 2026 roku. Mam nadzieję, że będzie on dla Was czasem spektakularnych sukcesów i przyniesie wiele inspirujących wyzwań, które zrealizujecie z satysfakcją. Początek roku to idealny moment na podsumowania. Powiem Wam szczerze, jestem zaskoczony, jak wiele nowości przyniósł nam 2025 rok. Sprawdźmy wspólnie, co działo się w ubiegłym roku w Proximie. Zapraszam na krótkie zestawienie. Koniec 2024 roku i początek 2025 roku przyniósł nam nowość w postaci napędu Proxima GT1000, który jest najtańszym napędem bramy garażowej w ofercie Proximy i pamiętajcie, że tańszy nie oznacza gorszy. Napęd posiada moment 1000 Nm, szynę jednoczęściową z łańcuchem oraz dwa piloty w zestawie. GT1000 możecie wykorzystać w przydomowej bramie garażowej, której powierzchnia nie przekracza 14 m2. Uwaga, link do napędu oraz pozostałych przedstawionych produktów znajdziecie w opisie. Z początkiem 2025 roku wzbogaciliśmy ofertę pilotów marki Proxima kompatybilnych z drogą radiową Fadini, dokładnie z drogą radiową Fadini Astro oraz Jubi. W 2025 roku poszerzyliśmy ofertę o lampę słupkową dedykowaną do słupków o wymiarach 100 na 100 mm oraz 120 na 120 mm. Jest to lampa, która pełni dwie funkcje. Jest przede wszystkim lampą ostrzegawczą, w której pomarańczowe diody LED zasilane są napięciem stałym lub zmiennym od 12 do 24 V oraz 230V napięciem zmiennym. Lampa może także pełnić funkcję lampy oświetleniowej, gdyż posiada białe diody LED zasilane od 12 do 24 V napięciem stałym bądź zmiennym. Pojawiły się również lampy typu semafor, które posiadają przezroczyste klosze i wbudowane zielone oraz czerwone diody LED. Do wyboru macie aż 3 rodzaje semaforów. Semafor w kształcie lampy słupkowej, którą montuje się do słupka o wymiarach 100 na 100, tak jak w tym przypadku, oraz do słupków 120 na 120 mm oraz przezroczystą lampę typu kogut. W marcu 2025 roku pojawił się nowy produkt, szczególnie lubiany przez instalatorów bram przemysłowych, czyli adapter optosensora OSE, który, jeżeli na swoim wejściu wykryje impulsy z wyjścia OSE, to zmieni stan przekaźnika z NC na NO, bądź w zależności od ustawienia zwory z NO na NC. Dodatkowo możliwa jest analiza czujnika otwarcia drzwi w bramie przemysłowej. Również w marcu pojawiły się piloty marki Proxima, kompatybilne z niegdyś bardzo popularną wśród instalatorów zabezpieczeń radiolinią RA200. W ofercie znajdziecie piloty 2, 3, 4, a nawet 6-kanałowe. W pierwszym półroczu pojawił się także koncentrator listew rezystancyjnych marki Proxima. Służy do monitorowania stanu rezystancji 4 listew rezystancyjnych zakończonych rezystorem 8,2 kΩ. Jeżeli wszystkie wejścia koncentratora wykrywają rezystancję 8,2 kΩ, to przekaźnik koncentratora jest wyłączony. Jeżeli dowolna listwa jest zwarta lub przecięta, to przekaźnik kontrolera jest wyłączany. W 2025 roku poszerzyliśmy również ofertę produktów z branży automatyki Rolet. Mowa tu o pilotach marki Proxima kompatybilnych z drogą radiową Elero. Oferta zawiera pilota 100-kanałowego z wyświetlaczem LCD oraz piloty breloczkowe. Dokonaliśmy także modernizacji montażu mniejszej lampy słupkowej marki Proxima, którą możecie zamontować do słupków o wymiarach od 70 na 70 mm do słupków o wymiarach 100 na 100 mm. W lampach zastosowaliśmy sprężynowe rozpieraki, dzięki którym nie trzeba wiercić dodatkowych otworów w słupkach. Ta zmiana zdecydowanie ułatwiła i przyspieszyła montaż omawianych lamp słupkowych marki Proxima. W pierwszym półroczu do oferty dodaliśmy impulsowe optosensory marki Proxima, które stosujecie w bramach przemysłowych i są one zdecydowanie tańszą alternatywą dla dotychczas stosowanych przez Was optosensorów typu Fraba. Poprzedni rok przyniósł nam bardzo ciekawą alternatywę dla pilotów breloczkowych, czyli technologię UHF TAG marki Proxima. UHF TAG to bezobsługowy system otwierania bramy lub szlabanu za pomocą transponderów dalekiego zasięgu. Zamiast pilotów należy umieścić na szybie pojazdu naklejkę UHF, która nie potrzebuje baterii.
Wspomniana naklejka odczytywana jest z odległości do 20 metrów przez specjalną antenę, którą montuje się na przykład na maszcie przy bramie. Co ważne, programowanie naklejek odbywa się w sposób zdalny, bez dostępu do odbiornika, co oznacza, że możecie dodawać nowe naklejki i na przykład wysłać je kurierem do finalnego użytkownika. W technologii UHF TAG korzystna jest również cena nadajników, co szczególnie zauważycie przy dużej liczbie użytkowników. W drugim półroczu do oferty powróciła lampa sygnalizacyjna Kwadrat, która posiada więcej diod LED, przez co sygnalizacja poruszającej się bramy jest lepiej widziana nawet w bardzo słoneczny dzień. Oczywiście lampa posiada uniwersalne zasilanie, antenę, przerywacz z możliwością wyłączenia i w zestawie otrzymujecie dodatkowy uchwyt do montażu bocznego. W Proximie pojawił się nowy pilot, który nosi dość specyficzną nazwę, czyli pilot awaria. Jest to nadajnik, którego mocuje się do wózka wysprzęglającego napęd bramy garażowej. Pilot posiada jeden duży przycisk, jednakże jest to nadajnik czterokanałowy, gdzie podwójne kliknięcie to drugi, potrójne trzeci, a poczwórne kliknięcie to czwarty kanał pilota. Awaria występuje w jednej z kilkudziesięciu dróg radiowych. W 2025 roku poszerzyliśmy ofertę o kompletną gamę produktów związaną z zewnętrznymi żaluzjami fasadowymi. Technologia fasada marki Proxima składa się przede wszystkim z silników żaluzji fasadowych, dwóch rodzajów sterowników, czujniku wiatru i słońca z zasilaniem sieciowym lub solarnym. Technologia fasada zarządzana jest rozbudowanym pilotem LCD fasada, który posiada wiele scenariuszy pracy i który w bardzo przyjemny dla użytkownika sposób umożliwia sterowanie żaluzjami fasadowymi oraz systemem automatyki ROLED. Okazuje się, że Proxima to nie tylko elektronika, a także mechaniczne rozwiązania i mam tu na myśli awaryjny zwalniacz rygla bramy, dzięki któremu można od zewnątrz otworzyć bramę w przypadku braku zasilania napędu. Ten mechanizm należy koniecznie montować w sytuacji, gdy jedynym wejściem do garażu jest brama. W zeszłym roku nastąpiła także modernizacja menu napędu bramy przemysłowej Factory 70. Factory 70 to trójfazowy silnik z wbudowanym encoderem absolutnym, sterowany centralą, która posiada falownik, dzięki czemu Factory 70 cechuje się płynną oraz precyzyjną pracą. W listopadzie do oferty Proximy dodaliśmy montowany natunkowo przycisk zbliżeniowy Exit. Exit posiada czujnik odległości, który wykrywa ruch w zakresie od 5 do 20 cm. Umożliwia on bezdotykowe otwarcie drzwi lub bramy. Przycisk został wyposażony w styk NONC, dzięki czemu jest uniwersalny w montażu. Na początku grudnia mieliśmy niestety poważną akcję serwisową związaną z fotokomórką dalmierzową Proxima PDL. Na szczęście nowa odsłona fotokomórki, która nie ukrywajmy jest przełomowym produktem, przyniosła wiele korzyści. Po pierwsze, w nowej fotokomórce PDL Plus możecie ustalić, w którym kierunku fotokomórka nadaje poprzez dołożenie odblaskowej naklejki. Szukamy, w którym kierunku nasza fotokomórka nadaje. Mam nadzieję, że dobrze słyszycie ten sygnał dźwiękowy. Po drugie, fotokomórka zyskała daszek, który stanowi dodatkową ochronę przed warunkami zewnętrznymi. Zakładamy nasz daszek. No i sprawdzamy, czy fotokomórka działa poprawnie. Po trzecie, macie kilka stopni czułości fotokomórki i możecie zmniejszyć jej czułość w przypadku, gdy będzie reagowała na opady deszczu lub śniegu. Najbardziej czuła fotokomórka, średnia czułość, najmniej czuła, potwierdzam. Ostatnim produktem, który pojawił się w 2025 roku, był sterownik Wi-Fi, który umożliwia sterowanie bramą garażową za pomocą darmowych aplikacji Tuya Smart bądź aplikacji Smart Life. Chmureczki przyszły, że brama się otwiera. Sterownik potrzebuje jedynie dostępu do Waszego przydomowego Wi-Fi, a instalacja jest bajecznie prosta. Moi drodzy, jak widzicie, 2025 rok przyniósł nam wiele produktów i mam nadzieję, że nowy rok będzie również obfity w nowości. Jak wspomniałem wcześniej, linki do omawianych produktów znajdują się w opisie. Więcej szczegółów u doradców handlowych oraz na stronie proxima.pl. Do zobaczenia!